Ponownie witam Państwa w studiu wyjazdowym w Polsce, w pięknych okolicznościach przyrody miejscowości Wisła na południu, niedaleko naszych pięknych gór. Jesteśmy w hotelu Stok, gdzie odbywa się konferencja Piąte Śląskie Dni Medycyny Nagłej, Stanów Nagłych. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Dziękuję, że dołączyliście do wywiadu, jaki miał przed chwilą miejsce. Gościliśmy Mateusza Komzę. Bardzo fajnie, że komentujecie, bardzo fajnie, że pozdrawiacie. To jest bardzo miłe i jestem Wam, drodzy Państwo, za to bardzo wdzięczni. Wdzięczni jesteśmy, ja jestem bardzo wdzięczny. Łukasz Wierzba realizuje audycję Luka Artist Studio. Dziękuję, Łukasz, że jesteś z nami. Bardzo cieszę się, sami Państwo widzicie, że światła, tło, ta cała oprawa techniczna dzisiaj jest na 5 z plusem. Drodzy Państwo, audycja dzisiaj, czy może wywiad, który chcemy dla Państwa poprowadzić, dotyczy jakby kilku wątków, bo tak naprawdę filarem jest instytucja, która tworzy pewne produkty. To się kojarzy może źle, ale rzeczywiście, bo zarówno gazeta Magazyn na Ratunek w akcji, czy portal informacyjny Ratownicy24, który jest tworzony przez zespół Elamed, to takimi produktami są, ale bardzo bym chciał, żebyśmy na te produkty patrzyli jako na produkty premium, a nie na produkty, które niekoniecznie zasługują na naszą uwagę. Drodzy Państwo, jest z nami dzisiaj pani magister Dagmara Florczyk-Baranowska. Witam Cię bardzo serdecznie, Dagmaro. Jesteśmy już na ty. Witamy. No i jest z nami również druga osoba, która jest troszkę bardziej mi bliższa niż Dagmara, bo Dagmarę poznałem dzisiaj, a z Kingą Jarząbek już się trochę znamy, mailowo, telefonicznie. Cześć Kinga, witam Cię w Event Live. Super. Tak, Elamed Media Group, tak to się nazywa, cała nazwa. Tak, ja próbowałem to znaleźć na stronie, mówię, nie będę kopiował, wklejał, poproszę Panie, żeby nam wytłumaczyły. Przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do NT Live. My również dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie, bardzo nam miło. Powód, dlaczego Panie są z nami, bo Panie współtworzą konferencję, są zarówno patronatem medialnym i patronem konferencji, zatem w imieniu organizatorów bardzo serdecznie za to dziękuję. To jak już Kinga trzyma mikrofon w dłoniach, to proszę powiedz, Kingo, co każdy medyk w Polsce zajmujący się ratownictwem medycznym, ratowaniem w ogóle, powinien wiedzieć o Elamed. Czym tak naprawdę powinniśmy się posługiwać, jaką wiedzą, żebyśmy byli precyzyjni. Zgadza się. Myślę, że powinien przede wszystkim jak najbardziej wiedzieć. Elamed to przede wszystkim jest firma, wydawnictwo z historią, ponieważ jest już na rynku od ponad 30 lat, a więc można powiedzieć, że jest to naprawdę fundamentalna jakość. No i właśnie tym, co może zainteresować ratowników medycznych, to są nasze produkty, którym właśnie głównym z tych produktów jest nasze czasopismo, to czasopismo Na Ratunek i wspiera go także serwis ratownicy24.pl. Tam właśnie staramy się przede wszystkim wspierać ratowników, jak mówi nasze hasło, w ich codziennej pracy, a to oznacza wsparcie merytoryczne, pomoc w radzeniu sobie z takimi nietypowymi przypadkami, a więc jakieś case studies i inne tego typu tematyka, która może ich zainteresować. A więc to są takie produkty, powiedzmy, nasze bazowe, które do nich kierujemy. Natomiast nie zamykamy się oczywiście też w czymś więcej, co możemy im dać. Są to też także produkty wspierające, na przykład takie, które mamy dzisiaj ze sobą, to są długopisy pediatryczne, takie nowatorskie gadżety, które również wspomagają w karetce, ale także i poza nią, bo są to też standardy postępowania w 2 częściach, które akurat mogą też służyć jako po prostu takie kompleksowe uzupełnienie codziennej wiedzy. A więc na tej zasadzie, powiedzmy, to są te takie nasze 2 główne obszary działań. I ten drugi, o którym wspomniałam, to serwis ratownicy24.pl. Tam staramy się obecnie działać najprężniej, ponieważ wiemy, że coraz więcej rzeczy przechodzi do internetu. Jest to też bardzo wygodna forma. A więc tam przenosimy również nasze treści z czasopisma, stawiamy na testy z punktami IP, dodajemy wywiady, a więc jakby wideoszkolenia, to naprawdę jest ogromna, bogata oferta, więc zapraszam po prostu do zapoznania się, bo myślę, że warto.
Drodzy Państwo, są już pierwsi widzowie, pierwsi słuchacze, którzy komentują i z nami się witają. Ratownicy ratownikom napisali: o, znamy te panie, pozdrawiamy gorąco. Tak więc jeżeli to są, no to faktycznie Tomasz jest z nami, pozdrawiamy z Legnicy. Tomasz, bardzo dziękuję. Osoba, która jest oczywiście bardzo rozpoznawalna, podobnie między innymi jak element na ratunek, jak w akcji. Dagmara, ty powiedziałaś mi w kuluarach, że specjalistką marketingu, sprzedaży, to czy łatwo jest tobie patrzeć na takie produkty stricte medyczne, ratunkowe, jakoś, jest to jakaś trudność dla ciebie, dla marketingowca, osoby, która zajmuje się sprzedażą, czy produkt to produkt i tu nie ma większego znaczenia? Wiesz co, powiem ci, produkty, które tworzymy dla ratowników medycznych, to jest taki obszar naszego działania nam bliski z uwagi na to, że to środowisko jest takie bardzo wdzięczne, w sensie oni są bardzo zainteresowani, oni szukają każdej nowinki, pytają się, kiedy będą jakieś nowości, co planujemy, czy będziemy organizować jakieś wydarzenie. Więc jeśli chodzi o produkty dla tej stricte grupy, to tutaj my akurat w redakcji zawsze się cieszymy, kiedy wpadniemy na jakiś pomysł, bo wiemy, że gdzieś to po prostu zasiejemy i to wyjdzie. Jeśli na tym dobrze popracujemy, to wiemy, że mamy odbiorców, którzy są z nami. To jest naprawdę bardzo wdzięczna grupa odbiorców, ratownicy medyczni. Także pozdrawiamy wszystkich i mam nadzieję, że te produkty trafiają do nich i są dla nich wartościowe. A ja bym jeszcze chciał dopytać, z racji twojego backgroundu, powiedziałeś 2 kierunki studiów magisterskich, bogata pewnie dorobek również zawodowy. Z czego to może wynikać, ta określona przez ciebie wdzięczność ratowników za tę pracę, czy za te produkty, które robicie? Czy to jest kwestia, no właśnie, czego? Bo ja próbuję odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Jak uważasz? Wiesz co, też się nad tym zastanawiamy, ale wydaje mi się, że to jest taka grupa odbiorców, która lubi poszerzać swoją wiedzę, ale też lubi różne gadżety, które pomagają im w codziennej pracy, które usprawniają tą pracę, bo wiadomo, ratownik medyczny pracuje szybko i musi działać po prostu natychmiast, więc jeśli wypuścimy po prostu jakiś gadżet, który im tą pracę przyspieszy, ulepszy, no to zawsze wydaje mi się, że to może na tym polegać po prostu, ale to jest też właśnie grupa, która lubi poszerzać swoją wiedzę, która szuka tych informacji, która lubi właśnie i czytać, i gdzieś tam webinary. Teraz jak przygotowujemy webinar na temat narkotyków w ratownictwie medycznym, w sensie u pacjentów. Proszę Państwa, tak, mamy dużo narkotyków, ale chodzi o ratowanie życia pacjentów po zażyciu narkotyków. To widzimy, że jest zainteresowanie, że oni chcą się szkolić i są tacy właśnie zainteresowani tym, co wypuszczamy. Pozdrawiają nas kolejne osoby, pozdrawiają nas kolejni ratownicy, dla których sprzęt, nie chcę użyć słowa w złym tego słowoczeniu, gadżety są bardzo ważne. Jest z nami Łukasz Sikora. Sikor, cześć. Dawno żeśmy się nie widzieli. Dobrze, że jesteś z nami. Ostatnio Ciebie widziałem w zakładzie symulacji medycznej w Zabrzu. W drugim rzędzie siedziałeś grzecznie i słuchałeś wykładów. Machałem, ale gdzieś tam pewnie uciekło. Pozdrawia nas Łukasz z malowniczego Lublińca. Drodzy Państwo, a kolejną taką osobą, która nas pozdrawia, jest pani Karolina Łowisz. Pani Karolino, chyba żeśmy się jeszcze nie widzieli w Entelife, a jeżeli tak, to proszę wybaczyć. Pozdrowienia z Gorzyc, jeżeli to jest może jakaś tam wasza zaprzyjaźniona koleżanka. Nie, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Tak. Tomasz napisał, podtrzymuje swój pomysł, o którym rozmawialiśmy w Legnicy. Tomasz, to pytanie do mnie czy do dziewcząt? Chyba, że to, przepraszam, do pań, bo jak ostatnio powiedziałem dziewcząt, to pani się obraziły. Dobrze, Tomasz, to wrócimy do rozmowy pewnie w kuluarach. Jednym z tych produktów premium firmy jest portal Ratownicy24. Czy to jest moja konkurencja? Twoja konkurencja? Dlaczego? A właśnie, no bo przekazujecie tam informacje, przekazujecie content, zapraszacie ludzi do wywiadów, no to jakby to jest troszeczkę, ale wiadomo, że to jest bardziej słowo pisane.
Tam nie mamy wywiadów live, tam nie mamy możliwości zaproszenia gościa w formie czy audycji na żywo, czy patronatu medialnego, czy webinaru. Chociaż o webinarze wspomnimy, bo już tak Mara dzisiaj o tym powiedziała. No ale właśnie, czym tak naprawdę Ratownicy24 jest? To jest taki stricte portal informacyjny, czy coś jeszcze? To jest tak naprawdę hybryda tego wszystkiego, co powiedziałeś. Oczywiście gdzieś tam bez paru wyjątków. No jest to przede wszystkim, ja to tak sobie zawsze przekładam jako takie po prostu nasze czasopismo rozszerzone w internecie, więc jakby coś, do czego możemy dotrzeć po prostu wszędzie, no bo wiadomo, czasopismem nie zawsze. I tam, tak jak wcześniej wspomniałeś, są wywiady, tylko to są właśnie wywiady czytane, czyli na zasadzie po prostu możliwości przeczytania ich tak jak artykuł, a więc na tej zasadzie. Wideo szkolenia są na zasadzie już filmików, czyli tam możemy zobaczyć konkretne praktyki skierowane do ratowników medycznych. A wszystkie te artykuły to już jest po prostu merytoryka zaczerpnięta właśnie z magazynu, czyli naszej tej takiej bazy tworzonej gdzieś tam od zawsze, no i teraz wpisanej także w internet. Natomiast jeżeli pytasz o serwis informacyjny, no troszkę nim też jest, no bo mamy przecież newsy, a więc te nowinki ze świata ratowników są non-stop, staramy się je bardzo często na bieżąco aktualizować, no i też reagować przede wszystkim na to, co się dzieje. Natomiast jak już mówimy w sumie o serwisie, internecie, no to nie zamykamy się też tylko na stronę, bo jest to także udział w mediach społecznościowych, czyli tam też nas można znaleźć, jest to i profil na ratunek, i profil ratowników, a więc to wszystko po prostu w internecie też istnieje. Tak, mam wrażenie, że gdyby nie teraz przeniesiona w dużej części, już mówię postpandemicznej, ale w ogóle przeniesiona aktywność, czy to w produktach premium, czy w informacji do sieci, to chyba nie moglibyśmy zaistnieć z prasy takiej drukowanej w magazynach. Tak myślę o Tobie jako o osobie, która ma ogromnie duże doświadczenie handlowo-managementowe, takie marketingowe. Chyba 3/4 tego sukcesu dzieje się chyba w sieci już teraz, prawda? Czy może mniej, może więcej? Czy powiem tak, jeśli chodzi o naratunek, to mamy dalej naprawdę duże grono odbiorców, którzy chcą tą prenumeratę papierową. Jednak dla nich to jest ważne, żeby po prostu mieć to. Niektórzy nam przychodzą, czy na przykład na jakichś wydarzeniach jesteśmy, to podchodzą, mówią, że mają specjalną półkę na ratunek, tak, mają wszystkie numery od iluś tam lat, więc dla wielu użytkowników dalej jest to ważne, natomiast duża część z nich już przychodzi rzeczywiście do internetu. No też łatwość taka, że nie wiem, na dyżurze jestem, tak, mam chwilę, więc mogę po prostu poczytać coś na tablecie, co mnie interesuje, tak zajrzeć, co się tam stało, wydarzyło. No a no nie ukrywajmy, druk, czasopismo papierowe jest teraz dość ekskluzywne. Raczej to jest tylko dla tych, którzy po prostu potrzebują, mają takie potrzeby, żeby po prostu mieć, zbierać, no bo mamy takie osoby, które są czytelnikami od lat. W pandemii, z Państwa, jak pamiętacie, był ekskluzywnym produktem Antybak, czyli ten preparat do mycia dłoni, a teraz się okazuje, że ten, który ma coś wydanego na papierze, który jest w ostatnim czasie bardzo drogi, to się okazuje, masz to na papierze, czyli splendor rośnie i wynikający z tego. Drodzy Państwo, kolejne osoby, które nas pozdrawiają. Pani Gosia Wójcik, Pani Gosiu, pozdrawiamy bardzo ciepło. Pani Gosia pozdrawia nas z Wodzisławia Śląskiego, ale jest jeszcze z nami osoba, która właśnie powinna Pani zainteresować, jest to Tomasz Zaborowski. A propos papieru, tak? Bo on popełnił książkę, która się pojawiła, która jest, ona już chyba zniknęła z Waszego stolika. Słuchajcie, drodzy Państwo, dzisiaj przyjechały dziewczyny, panie, przepraszam, i rozłożyły książki Tomasza. Mówię, no dobra, to biorę jedną, wezmę, będę miał dla Państwa, może rozdam jak w jakimś konkursie. I poszedłem po kawę, poszedłem załatwić swoją potrzebę, wracam, nie było mnie pół godziny, może nie. No i nie było już żadnej książki. Tak więc Tomek, my Ciebie pozdrawiamy, dzięki za #NTLive. No i co, dlaczego tak się stało? Bo ten papier taki drogi kupujemy, bo była promocja, czy to ta książka jest taka dobra, czy to rozpoznawalność sanitariusza śląskiego? Gdzie tu jest odpowiedź, Kingo?
Ja na to myślę, że pytanie? to ponownie jest po prostu reakcja na coś nowego. Wydałyśmy coś nowego, więc tak jak mówię, na ratunek, jak już tak naprawdę marka sama w sobie wydaje coś nowego, a więc jest reakcja, wow, trzeba zobaczyć, co to po prostu jest. A więc tak, rzeczywiście książka zrobiła przede wszystkim duży boom, tak naprawdę już po samej premierze jej. Tam było tylko oczekiwanie tak naprawdę na dostępność w sklepie, aby można było ją nabyć w sklepie dla specjalistów. No a jak się pokazała tutaj na stoisku, to wiadomo, ta interakcja z tą książką, z tym papierem zawsze jest taka bardziej wiążąca, można powiedzieć. Poczujemy ten zapach papieru, zobaczymy okładkę. Nie wiem jak na Państwa, ale na mnie to zawsze działa i mówię, no kurczę, chcę ją kupić po prostu, żeby ją fizycznie mieć, bo ten e-book też bardzo lubimy takie formy, bo zawsze jest wygodny, można wziąć 8 książek na wakacje i niekoniecznie zabierać ze sobą dodatkowych 5 kg, ale takie książki papierowe mają sobie urok, a więc ona tutaj po prostu na odbiorcach też zrobiła wrażenie. Według nas oczywiście, nie wiem jak według Państwa, jest ona po prostu też dopieszczona. Tam jest bardzo, zadbałyśmy nasze grafiki, wszystko co tak naprawdę, czym zajmował się nasz grafik, a właściwie graficzka Wiola, którą serdecznie pozdrawiamy. Tak naprawdę starała się to wszystko tak dopieścić, żeby kolorystycznie, kompozycyjnie i estetycznie to wyglądało. No a cała merytoryka, no to już jest praca po prostu Tomka, więc tam to, co on włożył w tę książkę, to jest naprawdę jego ciężką pracą od dobrych kilku lat, więc myślę, że po prostu wiedza się obroni sama i jak widać, też się po prostu sprzeda, bo ludzie chcą tę wiedzę posiadać, więc... No właśnie, ja muszę zadać to pytanie, bo już żeśmy troszeczkę na ten temat dyskutowali. Czytałem komentarze związane z wyprowadzeniem tej książki, wprowadzeniem do sprzedaży. Ktoś napisał w kilku miejscach, cena powala, tak? Cena jest w tym momencie dla nas zbytnio za wysoka. To jest kwota tam zbliżająca się około 140 zł chyba 150. Tak. No i właśnie, z punktu widzenia książki, to faktycznie to może być sporo, ale mamy jakieś wytłumaczenie na to, że ta książka jest taka w tym momencie, kosztuje tyle, ile kosztuje. Bo nie chcę powiedzieć, czy ona jest tania, czy to jest droga. Co się w tym momencie może składać na cenę takiej książki? O czym powinniśmy my, potencjalnie klienci produktu premium, wiedzieć o tym, co pod tą ceną się kryje? No tak, jeśli chodzi o ocenę książki, to głównie tutaj zawyżyła ta cena papieru. Jednak one są teraz tak powalające, że po prostu i zmieniają się tak naprawdę, potrafią z tygodnia na tydzień. Gdzieś zamówimy po prostu, firma zamawia w jednym tygodniu po takiej cenie, ustalamy sobie jakiś budżet, a zaraz jest po prostu jakaś gwałtowna zmiana. Ale też trzeba tutaj sobie powiedzieć, że jeśli kupujemy taką książkę, która ma chyba około 150-180 stron, to też płacimy za wiedzę tego autora, tak, którą on przez lata zdobywał. Ta książka nie pisała się też przez tydzień, dwa, tylko po prostu z tego co wiem, to ta książka była pisana dość długo i zbierane do niej materiały. Ona też zawiera w sobie szeroki materiał fotograficzny, pokazowy. To nie jest tylko sama treść po prostu na stronie A4, tylko też jest wzbogacona właśnie i graficznie, i fotograficznie. Także kupując taką książkę płacimy po prostu za to. Tutaj też dzisiaj miałyśmy po prostu 20% zniżki na stoisku, więc może dlatego wszyscy po prostu jak zobaczyli tą cenę, to tak to nie zastanawiali się długo nad zakupem, ale mniej więcej na to się po prostu to wszystko składa. Myślę, drodzy Państwo, że bardzo dobrze jest patrzeć na produkty, które w ogóle kupujemy, a jeżeli one są bliskie naszym ratowniczym sercom, gadżety również, bo gadżety bardzo lubimy. Właśnie, żebyśmy popatrzyli, co za tym się kryje, że to nie tylko opakowanie, kolor, czyjaś praca, 8 lat chyba, tak. 8 lat pracy Tomka. Bądźmy bardziej wyrozumiali. Oczywiście to jest nadal dużo pieniędzy, ale bądźmy bardziej wyrozumiali i zachęcam Państwa do pewnej refleksji, dlaczego tak może być. No dobrze, a jeżeli refleksja nad Elamedem, to kolejny produkt premium, to jeżeli dobrze pamiętam i Tobie, Kingo, bardzo bliski sercu, jest w akcji, tak? Ostatnie wydanie chyba Miłosz zamieścił tam zdjęcie i po raz kolejny Miłosz, gratulacje
rozwijasz swoją pasję bardzo, no ale to też jest wielką pasją z tego, co wiem, Kingi w akcji, prawda? Tak, zgadza się. Ja dla wyjaśnienia i sprostowania od razu nie jestem strażaczką. Pasja po prostu wynika ze współpracy właśnie głównie z osobami, które ten magazyn tworzą. Właśnie tak jak wspomniałeś, to jest on mi bliski, ponieważ właśnie głównie to jest on moim zadaniem, powiedzmy w mojej pracy, czyli dbałość nad tym, żeby te czasopismo były na jak najwyższym poziomie. No ale też jakby wszystkie rzeczy, które za tym produktem idą, bo to też jest przede wszystkim też marka sama w sobie, rozpoznawalna konferencja, tak zwana w Spale, a więc konferencja, która jest bardzo lubiana przez strażaków, no i przez nas, bo naprawdę jak zawsze czas organizacji konferencji jest jednym z najbardziej intensywnych czasów, tak po prostu organizacja tej konferencji dla strażaków to jest czas w roku, na który my po prostu czekamy. Czekamy i cieszymy się, że możemy ją zorganizować, po raz kolejny widzieć po prostu tych ludzi, którzy się cieszą tym czasem i którzy przede wszystkim mają możliwość spotkania się w swoim gronie i także w gronie specjalistów, którzy dla nas piszą i to jest właśnie też piękne w akcji, że autorzy, którzy dla nas piszą, są bardzo często obecni na naszych konferencjach, a więc jakby to nie są anonimowe osoby, pokazane tylko pod imieniem i nazwiskiem, bez zdjęcia także w tym magazynie, tylko osoby, które na żywo można spotkać, porozmawiać z nimi, no i po prostu wymienić się doświadczeniami. Plus strażacy to też jest przeogromnie wdzięczna grupa, mimo że tam te gadżety, no jakby to też jest inna specyfika grupy, wiadomo, jak każdej, natomiast oni po prostu cieszą się z samego czasopisma i to też jest po prostu w nich piękne, że jak mają jakieś uwagi, to też są w stanie je bardzo fajnie nam powiedzieć, jesteśmy w stanie o tym podyskutować, no i to wszystko składa się na taką naprawdę wartościową całość tego magazynu, który osobiście uwielbiam. To żeby już tak trochę, drodzy Państwo, może nie kokietować, ale ile w tym wszystkim jest jeszcze stwierdzenia, że za mundurem panny sznurem? Przyznaj się teraz, no powiedz. No dobrze. Nie, myślę, że miało nie być niewygodnych pytań, Jacku. Ale w NT Live pytamy, czy to niewygodne pytanie? Nie. Myślę, że Czy może. jesteś za, czy przeciw temu stwierdzeniu? Znaczy nie, no. Wybrnij tak. Oczywiście jest w tym jakaś prawda, słuchaj, jak w każdym. Natomiast nie, no oczywiście, tak jak oni, tak jak ratownicy, nie chcę żadnej grupy wyróżniać oczywiście. Oni po prostu są cudownymi ludźmi, samymi w sobie i czy w mundurze, czy po prostu gdzieś tam na co dzień, no to naprawdę współpracuje się z nimi bezproblemowo. Słuchajcie, panowie, strażacy i strażaczki, poszły ochy i achy. Za parę dni, drogie panie, spotykamy się w sieci. NT Live, cudowny nasz baner. W tym momencie pozdrawiam Wojtka Gusiniowskiego, który szefem zespołu graficznego, informatycznego był i przez parę ostatnich dni ciężko pracowaliśmy, żebyście Państwo zobaczyli to, co jest za Dagmarą i za Kingą. Jestem z tego powodu bardzo dumny, bo odważyliśmy się wejść w przestrzeń, która wcześniej nie była przez nas eksplorowana, a pomyślę, że po 3 latach działalności chyba mamy trochę takie moralne prawo, żeby pewne rzeczy uskuteczniać. Ale na zaproszenie właśnie Elamedu i całego zespołu, który jest po drugiej stronie z nami, bo jest, pani Kinga jest na wyjeździe, z tego co pamiętam, są jeszcze pozostałe osoby, zostałem zaproszony do Was i może tutaj troszeczkę na zakończenie już zacznę od Dagmary, do współtworzenia Waszego wydarzenia. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Będziemy mieć możliwość opowiedzieć o czym w webinarze. Dagmara, czym ten webinar, będzie i dlaczego on jest taki ważny? Dlaczego powinien być taki ważny dla nas, dla środowiska medycznego z punktu widzenia Twoich obserwacji? Tak, dla nas jest ważny pod 2 względami. Po pierwsze jest to nasz pierwszy webinar, więc mam nadzieję, że będzie on udany i że uczestnicy, którzy zapiszą się na to wydarzenie, będą z niego zadowoleni. Z drugiej strony chcieliśmy też na początku poruszyć bardzo ważny temat w ratownictwie medycznym, czyli właśnie ratowanie życia pacjentów po zażyciu różnych środków narkotycznych. Mamy specjalistę, który o tym opowie i mam nadzieję, że to będzie dla wszystkich bardzo, bardzo fajne takie uzupełnienie jakiejś swojej posiadanej wiedzy. Też na pewno będzie to opowiedziane na przykładach, więc mam nadzieję, że ci, którzy się na niego zapiszą, będą z tego wszystkiego zadowoleni. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to serdecznie zapraszam.
Można też przez jednak główny baner na ratownicy24.pl będzie odsyłał do zapisów do webinaru, także zapraszamy serdecznie. Drodzy Państwo, drogie Panie, tak jak już wspomniałem, będę miał możliwość poprowadzić drugą część tego webinaru, gdzie będę moderował rozmowę z Kamilem. Już jesteśmy po pierwszych ustaleniach. Kamil też w biegu ostatnio pędził na egzamin z anatomii, ale odpisał na moje pytania. Jest bardzo zdyscyplinowany i Kamil, bardzo serdecznie Cię w tym momencie, Tobie za to dziękuję, ale też po prostu serdecznie pozdrawiam. W związku z tym za kilka dni spotkamy się w webinarze, za chwilkę spotkamy się znowu przy Waszym stanowisku. O tych gadżetach sobie też pewnie porozmawiamy, bo też ratolem jestem. Jakiś gadżet, może coś wyżebram. Może nam podpowiesz jakiś dobry pomysł, co mogłybyśmy zrobić. Kolejny produkt premium, tak? Tak. O to chodzi. No dobrze, to postaramy się coś tutaj współtworzyć. A może Państwo napiszecie w komentarzach do naszego tego wywiadu, który właśnie się zbliża do końca, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, usłyszeć ze strony zespołu redagującego na ratunek, w akcji Ratownicy24, no i wydawnictwa, o którym mówiła pani Kinga i pani Dagmara. Jestem Wam bardzo wdzięczny za przyjęcie zaproszenia. Życzę Wam bardzo udanego i handlowego, marketingowego działania i merytorycznego, żebyście mogły nadal wspierać środowisko ratowników medycznych, no i też konferencje, no bo bez wielu patronów, wystawców, sponsorów takie wydarzenia dziać się po prostu nie mogą. Może co, pozdrowicie wydawnictwo, koleżanki, kolegów, rodzinę, do trzeciego pokolenia można. Oddaję Wam głos w podsumowaniu. Tak, no na pewno pozdrawiamy cały Element Media Group, naszą redaktor zarządzającą Karolinę Siewior, naszą redaktorkę Natalię Sukiennik i drugą redaktorkę Ulę Rudner-Dersiewicz. Nie wiem, kogoś jeszcze chcemy? Myślę, że no tak, i wszystkich, którzy nas oglądają, wszystkich naszych czytelników, subskrybentów portalu. Jeśli ktoś jeszcze jest nieprzekonany, no to zapraszamy do zapoznania się z tym, co oferuje czasopismo, co oferuje serwis. Może Wam się spodoba, także zapraszamy. Tak, Kinga, zapraszam Cię bardzo do podsumowania. Tak, ja oczywiście popieram wszystkie tutaj i podzielam słowa Dagmary, natomiast ja też chciałam napomnieć, żeby nie bać się też kontaktować z redakcją, bo to jest też jakby taki krok, który może dla Was wydawać się taki, no nie wiem, może trudny, nieosiągalny, że rzeczywiście można z nami porozmawiać, tam coś doradzić, a my za takie rzeczy jesteśmy wdzięczni. Także jeżeli czytacie nasze czasopismo, to na pierwszej stronie zawsze są do nas kontakty, można do nas zadzwonić, napisać maila, napisać czego oczekujecie, czego potrzebujecie, a my na pewno to będziemy uwzględniać i po prostu cieszyć się z tego, że ktoś się do nas odzywa. Także dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich naszych czytelników. Bo byłoby dobrze, drodzy Państwo, żebyście się dzielili Waszą wiedzą i doświadczeniem i żebyście to wytworzyli, byli autorami tych produktów premium, żebyście to wy byli tymi produktami premium, w dobrym tego słowa znaczeniu. Było mi niezmiernie miło spotkać się z paniami. Już za chwilkę dwóch przystojnych, mądrych, inteligentnych, wspaniałych, będzie Guła, będzie Lem, z znanego dla Państwu ośrodka zabrzeńskiego, śląskiego. Wywiad, myślę, że powali na kolana niejednych fanów i fanki tego słynnego duetu, a ja jeszcze raz jestem Państwu bardzo wdzięczny za kolejne bycie z nami. Myślę, że w okolicy godziny 14:45 spotkamy się na kolejnym łączu, a tutaj poproszę Łukasza, żeby poszerzył nam może ten baner. Za chwilkę Dagmara i Kinga podpiszą się na tej naszej fladze, na tym naszym banerze. To będzie potwierdzeniem, że były gościniami kolejnego odcinka, tym razem specjalnego NT Live. Dziękuję Wam, widzowie, słuchacze. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo ciepło, ratownicy, ratownikom. Tym Waszym wpisem zakończę naszą dzisiejsze to wejście i już za chwilkę widzimy się w kolejnym wywiadzie w NT Live. Pozdrawiamy, machamy do Państwa.